Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na takim krótkim, szybkim nagrywaniu i od razu Was przepraszam za oświetlenie, gdyż nie mam tutaj lampy, mam tylko tutaj dość mocno świecące okno, bo dzisiaj jest piękna, słoneczna pogoda, więc tutaj mam trochę za dużo światła, to mam trochę za mało, ale jakoś będziecie musieli z tym żyć, ale nie to jest dzisiaj najważniejsze. Czym się dzisiaj zajmujemy? No bo jak widzicie, jesteśmy w serwisie. Mianowicie wczoraj, jak nagrywam ten film, dzisiaj jest poniedziałek, pojawiła się recenzja klamki CM131 od Begadi. I okazało się, że ja nie wiedziałem o jednej rzeczy i chciałem to uzupełnić. Mianowicie MOSFET, który mamy w tej klamce, jest programowalny. Można im włączyć kilka dodatkowych funkcji. I sporo osób w komentarzach mi na to zwróciło uwagę, więc uznałem, że chyba najsensowniejszym rozwiązaniem będzie pokazanie tego, nawet dość krótkim, tak jak ten, bo ten filmik będzie bardzo krótki, w takim innym filmie po prostu, jak programować tą klamkę. Krótko wyjaśnienie, dlaczego nagrywam ten film w ogóle, bo w teorii w większości replik takie filmy moim zdaniem niekoniecznie są potrzebne, bo te programowanie jest banalnie proste, ale niestety z klamką nie dostałem żadnej instrukcji obsługi co do programowania tego MOSFET-u. A przynajmniej nie zauważyłem jej, gdzieś mi zniknęła, nie wiem, może była, nie wiem, ręki sobie uciąć nie dam, ale no ja jej nie zauważyłem i wydaje mi się, że nie było. Tak czy inaczej, wczoraj po przeczytaniu tych komentarzy wsiadłem jak najszybciej do internetu i mówię, dobra, no to sprawdzę jak to się robi, bo w sumie chciałbym też wiedzieć, bo to w sumie fajnie, że są takie opcje. Wsiadłem do internetu i oczywiście zacząłem szukać. Gdzie trzeba szukać? No na stronie Begadi, chyba najprościej. Wlazłem na stronę tej klameczki, dokładnie tego produktu i faktycznie jest na dole, w takim dość długim opisie, instrukcja obsługi. Niestety po niemiecku. Dobra, nie znam niemieckiego, znaczy niby kiedyś się uczyłem, ale bądźmy szczerzy, nie znam, a już na pewno nie techniczny język. Więc mówię, dobra, to przestawię sobie język na stronie internetowej na angielski, to powinno się przetłumaczyć. Nie, figa z makiem. Niestety się nie przełączyło. Chwała Bogu, Google Translate sobie jakoś z tym poradziło i mniej więcej dałem radę odczytać, jak programować tą klamkę i jak przygotować, powiedzmy, dzisiejszy film. I między innymi dlatego robię ten film, że ta instrukcja jest w języku niemieckim, nie ma jej nawet w języku angielskim na stronie, więc ja postaram się to tutaj pokazać ręcznie, jak to programować, żebyście mieli lepiej informacje, opisać to dość ładnie, czytelnie, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Plus jeszcze oczywiście w tym filmie zrobimy napisy po angielsku dla szerszej grupy odbiorców. Może ktoś po prostu najnormalniej w świecie z tego skorzysta. I tym się dzisiaj zajmujemy. Czyli programowanie CM131, ustawiamy tutaj tryby ognia i ustawiamy tutaj precooking, bo te funkcje mamy tak naprawdę możliwość ustawienia. Czyli przeskakujemy do warsztatu na blat i już się tym bawimy. No to bierzemy się za programowanie CM131. Sprawa w teorii dość prosta, ale nie taka aż bardzo prosta, jakbyśmy chcieli. Pierwsze co, to oczywiście musimy zdjąć zamek. Tak, zameczek mamy zdjęty. Mamy tutaj kabel podłączenia baterii. Replika jest też rozładowana, bo to jest bardzo ważne, bo ta replika może nam strzelić. Tak naprawdę przy próbie programowania, jeżeli nie zrobimy wszystkiego dokładnie tak, jak powinniśmy. I teraz pierwsza rzecz, jaką możemy zaprogramować, to są tryby ognia. Bo standardowo mamy ustawienie tak, że jak mamy tryb pojedynczy, to mamy po prostu jeden strzał. Tak? Natomiast na auto, jeżeli krótko naciśniemy, to nam się uruchamia burst, a jeżeli przytrzymamy dłużej, to mamy automat. Tutaj wciskam element, ten mikroswitch, który jest odpowiedzialny za selekcję ognia. Użyjemy jakiegoś tam patyczka. I przy krótkim naciśnięciu spustu mamy bursta. No, czyli nie wciskam. Zawsze strzela te 3 razy. Jeżeli natomiast dłużej przytrzymam spust, to mam pełny automat. Tak? Wszystko jasne. I teraz, żeby zmienić te tryby, teraz pokażę Wam, jak to się robi, ale jakie mamy tryby. Pierwsza funkcja to jest właśnie to, co teraz mieliśmy, czyli ten standardowy tryb, czyli semi, burst, auto. Druga funkcja to jest semi, auto, czyli nie mamy tego bursta, mamy tylko ogień pojedynczy i ewentualnie ogień ciągły na tyle, na ile trzymamy spust. Następnie mamy semi i burst i następnie mamy semi. I teraz ja spróbuję sobie ustawić na obydwu trybach semi, bo to będzie Wam chyba najbardziej obrazowe. Ja i tak wrócę pewnie do tego ustawienia potem standardowego, bo takie ustawienie chyba najfajniej wychodzi, moim zdaniem, jest najciekawsze. Pierwsze co, to musimy
odłączyć baterię. Bateria musi być odłączona. Potem musimy... Zaświeć mi tutaj, o. Tutaj nacisnąć ten mikroswitch i go trzymać wciśniętego w momencie, kiedy będziemy podłączać baterię. Nie ukrywam, że to jest trudność moim zdaniem, bo podłączanie T-Connecta z użyciem jednej ręki nie jest takie proste. A nie możemy tego zrobić na przykład na zamkniętym zamku, gdzie moglibyśmy ten, powiedzmy, czujnik trybu ognia przełączyć po prostu selektorem, no bo kable musimy mieć na wierzchu. Więc wciskam sobie przełącznik. Wciskam kabel, tak żeby mi to złapało i w 3 sekundy muszę nacisnąć spust. I teraz replika będzie wydawała dźwięk. 2 strzały, 3 strzały, 4. Jeżeli słyszymy, że jest jeden dźwięk, czyli jest to tryb pierwszy, czyli semi, burst, automat. Jeżeli słyszymy 2 dźwięki, to jest tryb drugi, czyli semi, automat. 3 dźwięki, no to mamy znowu semi, burst. Jeżeli mamy 4 dźwięki, to mamy semi, semi. I jeszcze raz ja spróbuję to ustawić i wejdziemy w 4. tryb. Czyli no, podłączamy baterię przy wciśniętym mikroswitchu. O. I czekam na 4 dźwięki. Raz. 2. 3. 4. Klikamy i on informuje nas, że to zaakceptował. I w tym momencie, teraz podłączam sobie baterię. Czekam chwilę, aż replika się odpali. O, prawie. O, widzicie? I teraz jeszcze sprawdzimy, czy ten drugi tryb też działa. Tak, dalej mamy ogień pojedynczy. Jeżeli chcemy ustawić pre-cooking, czyli zaprogramować też tą szybszą reakcję, nie wiem jaki mam w tej chwili tryb, moment sprawdzimy sobie. Ja się tym trochę bawiłem, żeby się nauczyć jak to działa. Teraz mam pre-cooking włączony, ponieważ na 11 z wykrywaniem cyklu, jak widzicie, jest słabo, mam 2 strzały. No, działa to ogólnie słabo. Teraz chciałbym to wyłączyć, czyli muszę podłączyć baterię, naciskam spust. I jeżeli replika strzeliła raz, to mamy wyłączony pre-cooking. Widzicie? Cały czas trzymałem oczywiście w spust wciśnięty. Jeżeli odłączymy teraz baterię, podłączymy ją z powrotem, ja wcisnę spust i poczekam do drugiego strzału i puszczę, to wtedy mamy włączony pre-cooking. Nie ukrywam, że opisane jest to tragicznie na stronie i ja sam musiałem się trochę pobawić, żeby ogarnąć jak to działa. Ja chcę go oczywiście teraz wyłączyć, czyli jeszcze raz. Odłączamy baterię, podłączamy baterię, wciskamy spust, replika strzeliła raz, puszczamy spust, mamy pre-cooking wyłączony. Dobra. I jeszcze ja sobie przestawię oczywiście tryb ognia na standardowy, czyli tak. Wciskamy selektor, znaczy mikroswitcha od selektora. Hop. Podłączamy. No, nie ukrywam, że trochę rąk mi brakuje. Tak? Naciskamy spust. Jeden dźwięk, znowu naciskamy spust i teraz powinniśmy mieć tryb ognia standardowy, czyli ogień pojedynczy. Natomiast po wciśnięciu powinniśmy mieć bursta i auto. Jest burst i jest auto. Wszystko działa jak powinno. Czyli mamy standardowy tryb ustawiony i wyłączony pre-cooking, czyli tak jak powinno być oryginalnie i powiem wam szczerze, to jest jedno z gorszych programowań jakie musiałem robić. I obstawiam, że ten film będzie dłuższy niż zakładałem z tego powodu. Dobra, idę ładować baterię, bo ta jest ewidentnie cieplutka po tej zabawie. No i mamy pokazane jak to programować, jak to ustawiać, jak to działa. Ogólnie całkiem spoko, szkoda tylko, że ja mam baterię tylko 11 do tej klamki, więc ten pre-cooking działa tak sobie, bądźmy szczerzy. No programuje się to dość łatwo, chociaż przydałoby się trochę dodatkowych palców i rąk. No ale niestety jest jak jest, nie za bardzo idzie to inaczej zrobić. Tak, mam nadzieję, że filmik komuś pomoże, że uzupełni wiedzę, uzupełni tą recenzję, którą nagrywaliśmy.
i ktoś z tego po prostu najnormalniej w świecie skorzystał. No i mam nadzieję, że też nie wyszedł za długi, no bo jestem jeszcze przed obróbką, więc szczerze mówiąc nie wiem, jak długi ten film wyjdzie. Tak czy inaczej, na tą chwilę dziękuję wszystkim za oglądanie i dziękuję ludziom, którzy w komentarzach zwrócili mi uwagę na niepełność tej recenzji, tej klameczki, bo to dzięki Wam powstaje ten film. I oczywiście, jak zawsze, dziękuję bardzo patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.